Chyba trudno znaleźć taką kobietę, która powiedziałaby, że no nie interesuje jej całkowicie moda, że nieważne, co mają na sobie założone modelki, co najbardziej słynne domy mody przygotowały właśnie w tym sezonie. Rzadko, no oczywiście chyba jest jakiś procent takich kobiet, ale najczęściej albo bardzo się tym interesujemy, albo średnio, albo przynajmniej troszeczkę. Więc trudno nam całkowicie pozostać obojętnymi wobec mody i zmieniających się trendów. Ale nie wszystkie trendy warto powtarzać i warto wprowadzać do swojej garderoby. Właśnie dzisiaj chcę powiedzieć Wam o takich trendach, które naprawdę nie warto nawet o nich myśleć, ponieważ jestem pewna, że po 5 i po 10 latach szczególnie będziecie tego żałowali. Jeśli lubicie taki styl klasyczny, romantyczny, kobiecy, to właśnie do Was kieruję to wideo, ponieważ od tych trendów radzę Wam po prostu uciekać. Ja nazywam się Violeta Tymul, mówię o kobiecości, o elegancji, też o stylu, o tym, jak być szczęśliwą kobietą. I przechodzę już do pierwszego trendu. Jest to właśnie moda na wszystko, co jest oversize, czyli już od kilku lat widzimy to, tak naprawdę chyba po pandemii to się najbardziej zaczęło, już tak w czasie pandemii się zaczęło rozwijać, gdy po prostu ludziom się zachciało ubierać się bardziej swobodnie, żeby nic tam nigdzie nie uciskało i to takie bardziej podejście do jakiejś piżamy, to jest porównanie do jakiegoś takiego dresu, takiego bardzo luźnego, tak? Tyle, że to jest fajne, ale z umiarem, tak? I też w zależności do jakich okazji. Jeśli jest tego za dużo, jeśli na przykład i góra, i dół są właśnie w tym oversize, to nie wygląda dobrze. To naprawdę nie wygląda kobieco, nie wygląda z klasą. Wszystkie te oversize, takie modele, robią tą sylwetkę taką bardziej męską, naprawdę chowają tą talię, tak? I ten wyróżnik kobiecości. Dlatego ja radzę Wam podchodzić ostrożnie do tych właśnie modeli oversize, do tego trendu. I wybierać tylko jakąś może jedną rzecz, żeby ona była oversize, a reszta była bardziej dopasowana. Wtedy stworzymy ładną tą sylwetkę, będą ładne proporcje u nas. Bo inaczej to jest po prostu jedno wielkie zaburzenie tych proporcji. Czasami niektóre dziewczyny mogą to zrobić ładnie, ale naprawdę będzie to wyglądało ładnie tylko na takich kobietach, u których jest ładna sylwetka. Jest także większy biust i większe właśnie biodra i pośladki. Wtedy po prostu one są widoczne spod tego, właśnie takiego workowatego stylu. Dlatego, nie dla każdej kobiety. Jak ja jestem wysoka i dość plaska, na mnie to ja bym wyglądała po prostu jak worek. Więc naprawdę to trzeba, ostrożnie do tego podchodzić, więc właśnie nie przedobrzyć z tym trendem. Moje drogie Panie, z wielką przyjemnością chcę poinformować Wam, że jest dostępny mój darmowy e-book, w którym znajdziecie stylizacje jesienne. Przechodźcie niżej, w opisie tego wideo będzie link i tam możecie go pobrać. Ten e-book jest wyśmienity nie tylko tym, że ma bardzo fajne stylizacje w sobie, które posłużą dobrą inspiracją i dobrą bazą na co dzień dla kobiet, które chcą wyglądać z klasą i w biurze, i też w codziennym życiu, ale także tam są linki, dlatego jak klikacie na każdy element garderoby, to będziecie przekierowane do sklepu, gdzie możecie to nabyć. Dlatego naprawdę pośpieszcie się, bo niektóre rzeczy już są naprawdę szybko wyprzedawane i już mało tych sztuk zostaje, więc pośpieszcie się, żeby sprawdzić, może któraś rzecz Wam się spodoba. I obowiązkowo spójrzcie na ostatnią stronę tego e-booka, ponieważ przygotowuję kurs, który pomoże stworzyć dla kobiet garderobę z klasą, która będzie właśnie dopasowana do Waszych potrzeb. Dlatego obowiązkowo się zapisujcie, jest to lista wstępna oczekujących i zainteresowanych na mój kurs, a już więcej informacji bardzo szybko. Dziękuję Wam bardzo za zaufanie i że jesteście razem ze mną. Kolejny trend, który staje się coraz bardziej aktualny, to jest przezroczyste ubranie. I też takie każde ubranie w siateczkę. To przezroczyste ubranie teraz jest modne. Albo ono jest całkowicie przezroczyste, albo są takie właśnie wycinki na tym. Chodzi o to, że z jednej strony naprawdę wygląda to bardzo stylowo i dziewczyny, które naprawdę chcą być takie bardzo ekstra modne, dobrze, mogą to wybierać, ale chodzi o to, że naprawdę trzeba po prostu pamiętać, że to nie wygląda z klasą, ponieważ gdy obnażamy zbyt dużo swojego ciała, to zawsze wygląda źle i to też wygląda tanio. Może nawet niektóre dziewczyny tego nie uświadamiają sobie, ale ten taki wygląd, ten taki look po prostu krzyczy o tym, że bardzo potrzeba mi uwagi. Zwróćcie proszę na mnie uwagę, bo ja tutaj coś robię takiego niezwykłego. Zobaczcie, jaka ja jestem. I każda kobieta, która zbytnio się obnaża, właśnie jest w tym czymś taka, bardzo często myślę, że nawet podświadoma chęć uwagi ze strony mężczyzn, szczególnie, w pierwszą kolej oczywiście. Więc po prostu radzę Wam podejść do tego w sposób bardzo świadomy i zawsze pamiętać, że czym więcej my siebie odkrywamy, tak, po prostu rozbieramy i też siebie narzucamy dla kogoś, to tym bardziej nieciekawe my się stajemy dla tej osoby, po prostu ta osoba już wszystko widziała, wszystko o nas wie. A czym więcej my zachowujemy dla siebie i tylko, wiecie, w takich porcjach, to mówię, wiecie, to chodzi i o nasz wygląd, i o naszą osobowość, jak my w kontaktach się przejawiamy z ludźmi, czyli czym
te krótsze te nasze są spotkania, tym bardziej tej osobie się chce z nami być. Czym mniej po prostu mamy tutaj widocznego tego nagiego ciała, tym bardziej, szczególnie mężczyzna, tak, interesuje się nami i tym, jak tak naprawdę my wyglądamy. Dlatego, jeśli chcemy kogoś przyciągnąć i chcemy właśnie tej uwagi, ale takiej jakościowej uwagi, tak, to nie myślę, że warto inwestować w ten trend. Więc naprawdę nie jest to trend, na który warto się skusić i myślę, że po 10 latach będziecie zadowolone, że jednak tego nie zrobiliście. Jeśli te rady wydają Ci się sensowne, bardzo mi będzie miło, jeśli klikniesz lajka, postawisz mi łapkę do góry, bo pomoże to mi naprawdę w rozwoju mego kanału. Bardzo Ci będę za to wdzięczna. I przechodzimy do następnego antytrendu. Kolejny punkt to jest to, co teraz już tak troszkę mniej staje się modnym. Ja jestem bardzo z tego zadowolona. To są te takie ogromne, masywne buty. Każde obuwie teraz jest na takiej ogromnej platformie. Powiem Wam tak, tutaj taką gwiazdkę muszę zaznaczyć, że taką ogromną platformę, myślę, że ona ma ostatni swój krzyk w tym roku i już będzie tego mniej. Już to się będzie zmniejszało po trochu i to bardzo jestem z tego zadowolona, bo to jest po prostu taki troszkę bardzo młodzieżowy, taki teenage style. Więc chodzi o to, że choć my już wybierajmy takie bardziej eleganckie buty, albo jeśli wybieramy coś na co dzień, to też bardzo ta taka platforma, taka średnia, wiecie, troszkę bardziej masywna, ale tak nie za bardzo, ponieważ gdy one są takie ogromne, te podeszwy, to naprawdę ta noga wygląda też taka ogromna i tak chodzimy, jakbyśmy z takimi ceglami po prostu chodzili. Nie wygląda to naprawdę nie wygląda kobieco, to nie wygląda z klasą, to wygląda według mnie źle. Jeśli spojrzycie na zdjęcia sprzed 10 lat, chyba nawet sprzed 20 lat, to naprawdę niektóre rzeczy wyglądają tak koszmarnie, niefajnie, jeśli one były bardzo modne właśnie w tym sezonie, w tym roku, bo tak właśnie jest, że coś jest bardzo modne, a później to się staje bardzo niemodne i nam nieprzyjemnie na siebie patrzeć, nie rozumiemy po prostu, jak mogliśmy to zakładać. Kolejny trend tego roku, który naprawdę mi się bardzo nie podoba i który nie warto wprowadzać do swojej garderoby, to są takie właśnie spodnie robocze. I chodzi o to, że teraz to się prezentuje jako taki element kobiecej garderoby, jednak dla mnie one się kojarzą wyłącznie z męskim stylem. Oczywiście, jeśli robimy jakieś prace w domu, czy tam malujemy ściany, albo coś robimy w ogrodzie, to oczywiście takie spodnie mogą być, ale naprawdę nie jest okej w takich spodniach po prostu sobie iść do miasta na spacer. Nie myślę, że to wygląda dobrze. Naprawdę, według mnie te spodnie nie mają całkowicie klasy, naprawdę wyglądają źle. I mi nie jest przyjemnie widzieć coś takiego, więc myślę, że może one są bardzo komfortowe. Myślę, że te wszystkie kieszenie, które one mają, można wszystko pochować tam i tak chodzić jak taki, wiecie, robotnik z narzędziami. Ale myślę, że to nie jest zalecane dla kobiety, która chce zrobić dobre wrażenie na innych. Jeśli podoba Ci się to, o czym mówię w tym wideo, to subskrybuj ten kanał i na pewno nie ominą Cię żadne ciekawe wideo w przyszłości. A ja przechodzę do ostatniego punktu. Widzę to coraz częściej wśród celebrytek, wśród też modelek na podium, że widoczna jest bielizna. Chodzi mi o majtki, że one są widoczne nad spodniami. Nawet jest taki styl, że te takie tanga są naciągane wyżej i widoczne. Naprawdę bielizna, która wystaje spod ubrania, zawsze wygląda wulgarnie i po prostu jest taka, niedojrzale to wygląda. Tak jak mówiłam wcześniej z tym przezroczystym ubraniem, jest to po prostu bardzo mocna potrzeba uwagi ze strony otoczenia, więc robimy coś takiego, co jest troszkę tabu i tak gramy z tym. Więc z jednej strony rozumiem, że te osoby chcą pokazać, że zaprzeczają temu, że te tematy są tabu, ale myślę, że tym nie rozbiją one tego, po prostu przyciągują uwagę do tego miejsca. Więc wystająca bielizna spod ubrania nie jest okej, będziecie na pewno o tym żałowały, szczególnie po 10 latach. Jeśli macie teraz 20 lat i wydoroślejecie, właśnie około 30, zrozumiecie, że nie był to dobry ruch, nie był to dobry kierunek. Chodzi o to, że po prostu wtedy już będziecie miały tą taką większą pewność siebie i nie będzie to Wam potrzebne. Dlatego nie róbcie tego, a jeśli Wam jest teraz 30 i więcej, to myślę, że już to bardziej rozumiecie, ale kiedy my widzimy, że wszyscy to robią dookoła nas, wtedy my czasami troszkę się mylimy i nie możemy zrozumieć, czy to jest okej już teraz, czy to tak się zmienił świat. Nie, ja myślę, że świat nigdy się nie zmieni w tym kierunku, żeby to właśnie tak to pokazywać. A robią to bardziej osoby, które chcą przyciągnąć tą uwagę i robią właśnie tak modelki, aktorki, bo po prostu w ten sposób one mogą zapewnić, że ich zdjęcie będzie w jakimś żurnalu następnego dnia, tak? Albo na stronie internetowej teraz, tak? I więcej osób o nich właśnie się dowie, tak zwiększają po prostu swoją obecność w tych mediach, też na Instagramie, gdzieś więcej będzie ich zdjęć wrzucane i będą one omawiane. Im właśnie na tym zależy, na tym polega ich popularność, tak? Właśnie w ten sposób zarabiają sobie na chleb.
Ale zwykła pracująca kobieta, która pracuje w biurze, to nie jest to ten styl, naprawdę dziewczyny. Myślę, że mnie rozumiecie, dajcie mi znać w komentarzu, co też o tym myślicie. A ja dziękuję Wam, że byliście razem ze mną. Jeśli spodobało Wam się to wideo, to obowязkowo klikajcie lajka, będzie mi bardzo miło, bardzo to pomoże w rozwoju mego kanału, więc naprawdę liczę na Wasze łapki w górę. I do zobaczenia w moich kolejnych wideo. Też mam wideo właśnie o tym, co będzie modne w tym roku i co warto wprowadzić do swojej garderoby, więc myślę, że będzie to naprawdę bardzo wartościowe wideo do obejrzenia jako kolejne. Do zobaczenia w następnym wideo. Pa, 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 pa.